Z Łukaszem Kolczyńskim, współzałożycielem 3E Software House, odpowiedzialnym za rozwój Ordering Stack, porozmawiamy dzisiaj o budowaniu lojalności klientów sieci restauracji QSR za pomocą narzędzi automatyzacji, takich właśnie jak Ordering Stack. Łukasz, powiedz proszę, jakie korzyści przynosi siecią restauracji QSR wdrożenie mechanizmów lojalności dzięki na przykład Ordering Stack, takiemu oprogramowaniu jak Ordering Stack? Na pewno operatorzy sieci QSR przykładają dużą wagę do zdobywania nowych klientów, ale nie mniej ważne jest utrzymywanie istniejących klientów, tak żeby oni że tak powiem, pozostali z marką, wracali do restauracji i ponownie zamawiali. Bo wiadomo, że marketing jest też dużym wydatkiem, ale warto inwestować w zatrzymywanie też istniejących klientów i temu właśnie służą rozwiązania lojalnościowe w postaci na przykład mechanizmów związanych z kuponami czy punktami, które klienci mogą zbierać i potem wymieniać na nagrody. Jest wiele tutaj narzędzi, ale one wszystkie mają ten jeden cel, poprawę retencji klientów. No właśnie, powiedz trochę o tych narzędziach, czyli jakie sieć może mieć korzyści z swojej aplikacji, z tego, że jak najwięcej osób tą aplikację ściąga i z nich korzysta. Zazwyczaj zarejestrowani użytkownicy uzyskują dostęp do kuponów. Te kupony umożliwiają zakup produktów w atrakcyjnych cenach. Czasami te kupony są dostępne tylko w niektóre dni, niektóre godziny mogą być limitowane na przykład ilościowo. Bywa, że są udostępniane też dodatkowo poprzez jakiś kod przekazywany przez influencera w mediach społecznościowych. Także jest wiele tutaj narzędzi, dzięki którym użytkownicy tych aplikacji lojalnościowych otrzymują kupon i potem ten kupon wykorzystują w miejscu sprzedaży, czyli w restauracji, na przykład skanując kod QR z kuponu na skanerze w kiosku lub u kasjera. Tak? To są takie dwa miejsca, gdzie można z tego skorzystać. Inną korzyścią dla operatora restauracji jest gromadzenie danych, które pozwalają potem na segmentację tych klientów. I te dane są niezwykle cenne. One pozwalają na zrozumienie zachowań klientów, tak żeby że potem sieć może adresować różnego rodzaju komunikaty do różnych segmentów tych klientów. Prawda? Także to pozwala na przykład na aktywizację klientów, którzy do tej pory nie złożyli na przykład żadnego zamówienia, zainstalowali tę aplikację, czy nagradzanie aktywnych klientów, którzy do tej pory dużo zamawiali, nadal zamawiają, że możemy do nich wysłać jakieś specjalne kupony. Inna możliwość to na przykład próba ponownej aktywizacji klientów, których możemy zidentyfikować jako tacy klienci znikający, prawda? Którzy wcześniej zamawiali, ale przestali zamawiać. Tych mechanizmów jest więcej, można oczywiście tworzyć jakieś bardziej zindywidualizowane komunikaty do grup klientów, można wysyłać powiadomienia czy kupony w ramach jakichś specjalnych dni, imienin i tak dalej. Tak? Także tych możliwości jest mnóstwo. Myślę, że ograniczeniem to jest głównie wyobraźnia osób, które zajmują się marketingiem w firmie. No właśnie, powiedz, jak w tej wyobraźni nie pominąć tego konsumenta, czyli jak dedykować mu różne oferty, ale nie przytłoczyć go nimi i jakby nie sprawić, żeby on czuł się, nie wiem, śledzony na przykład. Tak, znaczy wszystko oczywiście musi zawsze być zgodne też z przepisami i tutaj, że tak powiem, respektują wszystkie wymogi związane właśnie z danymi osobowymi użytkownika i to jest dla nas niezwykle ważne. Ważne jest też to, żeby użytkownik był jasno informowany, na co wyraża zgodę w ramach komunikacji oraz żeby ta komunikacja nie była zbyt inwazyjna. My stosujemy wyłącznie mechanizmy związane z wiadomościami push do aplikacji, tylko gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik oczywiście może również zablokować te wiadomości w danej aplikacji, jeżeli mu to nie odpowiada. Natomiast ze strony klienta ważne jest, żeby ta wiadomość dostarczała pewną wartość dla klienta za każdym razem, gdy on ją otrzymuje. I myślę, że wielu naszych klientów właśnie świetnie wykorzystuje ten kanał, aby przekazywać wiadomości, które zarówno noszą wartość, przekazując informacje o bardzo wartościowych kuponach, jak i często są również bardzo, tak powiem, zabawne i ciekawe w czytaniu. Także to jest pewnego rodzaju taki miks
takiego dobrego doświadczenia dla klienta. Tak to widzę. No to segmentacja klientów w ogóle wydaje się taka dość jakby kusząca dla analityków, prawda? No bo jednak użytkownicy aplikacji podają swoją płeć, miejsce zamieszkania, zresztą też po zamówieniach możemy jakby wyłuskać, gdzie oni te zamówienia składają, gdzie kupują. Powiedz proszę, czy Wasze narzędzie już te dane w odpowiedni sposób agreguje, czy po drugiej stronie w sieci potrzebujecie, nie wiem, sztabu analityków, czy tylko jednej osoby, która jakby sobie z tym poradzi? Nasze rozwiązanie na bieżąco, praktycznie w czasie rzeczywistym agreguje te dane w taki sposób, że biznes ma możliwość monitorowania tego, co się dzieje i wyciągania wniosków praktycznie od razu. Ale jeżeli jest chęć głębszego przeanalizowania tych danych, klient ma oczywiście dostęp do wszystkich danych, które może potem poddawać jakiejś głębszej obróbce. Także to są jakby dwa podejścia, zarówno gotowe raporty, jak i możliwość dalszej analizy. Powiedz proszę, jak w tej strategii marketingowej można ująć web ordering i mobile ordering? Co one jakby dają, jakie korzyści dają sieciom? W naszym wyobrażeniu w nowoczesnej restauracji QSR klient ma prawo wyboru miejsca, w którym jest mu najwygodniej złożyć zamówienie. I widzimy, że dla większości użytkowników tym preferowanym jakby wyborem są kanały cyfrowe, takie jak kioski, ale również na przykład właśnie zamawianie z kodu QR ze stolika, czy na przykład z jakiegoś taga NFC, do którego wystarczy przyłożyć telefon i od razu otwiera się zarówno albo aplikacja webowa z możliwością właśnie zamawiania i zapłacenia na przykład Apple Pay, co zajmuje dosłownie kilkadziesiąt sekund, lub jeżeli ktoś ma zainstalowaną aplikację, również taki mechanizm zamawiania może być wbudowany w aplikację i wtedy klient zamiast podchodzić do kiosku może też wykonać tą samą operację ze swojego telefonu. To jest kwestia preferencji. Oczywiście te narzędzia webowe czy mobilne również obsługują zamówienia z dostawą, czyli klient ma możliwość również w ramach narzędzi ze swoją marką, pod swoim brandem oferowania klientom zamówienia z dostawą, prawda? Czyli nie musi opierać się wyłącznie na kanałach agregatorów, marketplace'ów, które mają oczywiście też swoją politykę związaną ze swoją promocją, a dla nas jest ważne też, żeby nasze narzędzia pozwalały na wspieranie marki własnej klienta. Sieci, nie wiem, supermarketów, w ogóle sieci handlowe w Polsce tak naprawdę wyspecjalizowały się w tych aplikacjach i Polacy bardzo chętnie korzystają czy z rabatów, czy z kuponów, skanują te aplikacje w sklepie, zamawiają przez aplikacje. Czy takie aplikacje dla sieci gastronomicznych mogą powtórzyć ten sukces, jaki osiągnęły sieci handlowe? Mogą. Myślę, że tutaj idealnym przykładem jest przykład właśnie sieci Pasibus, której aplikacja lojalnościowa zbudowana w oparciu o naszą platformę uzyskała, myślę, dosyć duży sukces. Powiedz, jakie są trendy, jeśli chodzi o jakby te aplikacje, programy lojalnościowe w globalnych sieciach QSR i jakie wyzwania, przed jakimi wyzwaniami stoją te sieci? Myślę, że sieci QSR cały czas mają przed sobą bardzo dużo do zrobienia w obszarze digitalizacji. Bardzo wiele sieci nadal opiera się wyłącznie na zamawianiu przy kasie i nie dorosły jeszcze jakby do tego momentu, w którym przestawiają się na samoobsługę, a klienci to lubią i wydaje się, że czerpią z tego też dodatkowe korzyści. I lojalność jest zawsze w pewnym sensie następnym etapem po wprowadzeniu kanałów cyfrowych. To jest taka integralna część takiej spójnej wizji cyfrowej obsługi klienta.